No dobra, moi drodzy. Muzyczkę wyłączamy i lecimy. Jeszcze raz. Summer Game Fest. And here we go. Hello everybody. A z tej strony Jeff Kelly. A live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. A właśnie, to też mówiłem, że kurde, za granicą, najpewniej chyba tylko w Ameryce, tą konferencję można było oglądać w IMAXie. Niestety nie w Polsce. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. No, w końcu. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter 6. This legendary Japanese fighting game series has Pytanie do was, moi drodzy. Co bardziej wolicie, Street Fightera czy Mortal Kombat? We're excited to officially Bo ja osobiście Mortal Kombat. coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. A, i to co też tutaj się mówi o tej gierce, co jest trochę zaskakujące, ciekawym posunięciem ze strony twórców, no jest to, że to ma być otwarty świat. Tak, otwarty świat tutaj ma być. To jest trochę niepokojące. A niepokojące dlatego, no bo nie wiem, jak oni tutaj to twórcy wyobrażają, tu otwarty świat. W sensie, jak będziesz dołączać do bitew na przykład i tak dalej, co będziesz po prostu można było kogoś wyzwać i po prostu sobie gdzieś stanąć i się bić. Nie wiem, jestem ciekaw, jak oni to rozwiążą. No, idea otwartego świata, no wiadomo, każdy chce się wpisać w trendy, nie? No i nie ma nic z tym złego. No, ale wiecie. Nie wszystkie gry muszą być z otwartym światem. A, sorry. I'm just on another level. A, i tak, i grzywkę trzeba poczestać. Bo jakże. It's all about the comb. All right, next it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this out. A co to? Kalisto? Protokol? Czyli jedna z lepszych gierek? Nie, to stało o alienach. A, to też jest w ogóle ciekawe. Locate the comsat relay and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. At least he's in one piece. Willis, take the lead. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil, and it found us first. What the? This wasn't human. Retreat! Retreat!
Niby wszystko zajebiście tutaj wygląda, ale po zwiastunie coś wam powiem. I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. Ale jedno jest na pewno pewne, że fajnie, że coś z tym alienem robią. Dawno już nic nie było. No i czekajcie, zaraz będzie jeszcze pewnie jedna rzecz, bo na poprzedniej konferencji też to pokazali. Oj, patrzcie teraz, o. Niby trailer sugerował, że to będzie, wiecie, jakaś gra może z trzeciej osoby, może z drugiej, nie? A tu mamy widok izometryczny i jakiś, nie wiem, tower defense może to nawet być. Co oczywiście nie ma nic złego w tower defense, jeżeli chodzi o obcego, bo w sumie fajny pomysł, nie? Ale trailer co innego sugeruje, a co innego faktycznie ta gra będzie. Najbardziej to jest wkurzające w tych grach mobilnych. Niby zwiastun pokazuje coś tam, ale to jest totalnie co innego zwiastun, co innego gra. O, i to jest Callisto Protocol. Jedna z lepszych gierek to będzie. Postaram się to pokazać, ale... Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because you're new. Przełączyć wam na inny ekran, żebyście więcej może widzieli. In my hands. O. I'm just trying to give you a chance at rebirth. A tutaj to też, kurde, tutaj czuć aż ekran, z ekranu cieknie to, że to tworzą twórcy tego. Ach, nazwa mi wypadła. Dead Space'a. Po prostu to aż czuć, to widać, że to są oni. To będzie dobra gierka dzięki temu. Gives me chills every time. No ale tu będzie zawał serca jak nic. O kurde. Chyba scena zgonu jakaś. To nasz główny bohater jest. Welcome to your new home. Ale miał duży ten otwór gębowy. That's right. We know what you wanted to see. Dobra, przełączam się. Tu będą chwilę gadać. First of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And you know, for a second, just give me a second. I want to sorry. thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it.
Thank you. It's not about me. It's about you guys. Yeah, I know, I but appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's two. O, będzie gameplay. First half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Thank you. Glenn Thanks. Schofield, Striking Distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. O, będziemy mogli przyciągać. W sumie w Dead Space'ie też mogliśmy. W sumie. Uuu. A widzieliście, jak trochę klatki spadły? No i jeszcze chyba będą nad optymalizacją pracować. Czasami w sumie jak się przypatrzycie, to widać takie, no lekkie, bo lekkie, no ale spadki klatek. Ojejku. Nie. No to. Zostały nam tylko mielone, no co. Oh my God. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. A, dobra, czy będą gadać? To się przełączamy. O. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern W Warfare. ogóle, jeśli chodzi o Call of Duty, to ja się zastanawiam, czy ten remake był faktycznie potrzebny komukolwiek. Gaz, Soap, Alejandro, and of Bo course, jakby nie było, ta gierka nie jest aż tak stara. debut Call of Duty in a whole new way.
inspired by the world we're about to enter. Żeby robić ten Cargo ships and staggering odds are just remake. Znaczy właśnie pytanie, czy to jest remake, czy co to jest w ogóle? To jest jakaś nowa historia? Coś ala, wiecie, nie wiem, God of War? Coś w tym stylu? Teraz był, że bez żadnego numerka i po prostu jakby nowy Panteon, nie? Czyli od nowa jakby lecimy. Eyes in the ring. All right, that's our target. Shadows 1 and 2. Push to your hook point. Let's invite ourselves in. All stations, ship is visual. Copy. Press for assault. Stay on guard. Jak ktoś wie, to może dać znać na czacie. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Copy, get to work. Good hook. Up and at 'em. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. Got 3 AQ internal. 2-1, making entry. So, cut right clear through. No, graficznie oczywiście nie powala, ale to w sumie jest... Nie tego się oczekuje od Call of Duty. Rim clear. Coming out. Shadow 1 moving to the southeast stairwell. Squatters, right side. Two above. Balcony door undone. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Man down. Rush out. Notice no one here. We need to move fast. All shadows, force out. I want eyes on that container now. 2 copies, moving. We gotta roll. Shadow 1, Ghost, visual on flares coming. Ale fajną ma spluwę. Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage, there's no time. All shadows, missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies all. Clear. Actual, this is Shadow 1. Rig is secure. Moving on the container now. Roger that. Confirm when the objective is neutralized. Open. O, coś trochę przycięło. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we gotta... Aha, zajebiście. Słyszeliście? Normalnie się nie różnią od naszych polskich antyterrorystów. Zamiast
polecieć na statek, to polecieli na platformę wiertniczą. No jak można pomylić platformę wiertniczą ze statkiem? Nie ogarniam. Copy, we're taking effective fire. The LZ will be hot. Roger that! Once we're on deck, we push to the bridge! Fast! Secure those controls! Stop this vessel, yep! How do we board? Take the ramp! Hold tight, Sergeant! Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge! Have to stop the launch! Alejandro, maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Moving. Reloading! They're forcing up. I'm moving. Containers are the only cover we have. Just don't get caught. Ale w sumie tak jak patrzę na tą grafikę, to chyba trochę bitrate YouTube'a to oczywiście spierniczył. Bo ona może lepiej wyglądać niż to, co jest tutaj pokazane. Bo tutaj to tak, nie wiem, PlayStation 4, początek tej generacji, jakoś tak bym powiedział. A to mi się wydaje, że to będzie o wiele lepiej wyglądać. No ale to oczywiście każdy się dowie dopiero jak tę grę kupi. Zresztą ona chyba już jest dostępna, tak mi się wydaje. Więc jak ktoś z nią ma, to też polecam. Czaty, komentarze. Czy faktycznie jest tak źle wygląda jak tutaj, czy trochę lepiej? Secure the deck and we'll blow the door. Visual on bridge entry. Check it! Controls are internal. Alright, stand back! Shadow 1 going explosive on bridge entry. 3, 2, 1, execute! A, no i cięcie. Pre-order now and get early access to the open beta. No, umieścisz na fanpage ostatni news pojawił o tym. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Nie no, ten gameplay nie porywa. Trochę będzie strzelanki i tak dalej, ale no... Nie wiem właśnie, muszę się dokopać do tej informacji, czy to jest remake, czy co to jest. Bo dla mnie Call of Duty to jest jedynie Black Ops. Modern Warfare nigdy mnie jakoś nie porwał. Oczywiście, co nie oznacza, że to że to jest złe. Po prostu mnie to nie porwało i tyle. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And, you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. And of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment. Dobra, ale jakość tej wody to też trochę pozostawia do życzenia. And then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. Ale w ogóle koleś ma zegarek z tego, z Apple'a. I'm so excited that we get to show it. Tak, takie fascynujące jest to, co on mówi.
Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall, Modern Warfare. Nie wiem, w tych konferencjach jedyne co jest dla mnie nużące, to jak oni gadają, bo jak słyszę, że our game is awesome, is incredible, is brilliant, to mi już po prostu rzuca. Przecież wiadomo, że co innego mają powiedzieć, nie? A to niech mówią konkrety, a nie jakieś ogólniki. O, incredible, właśnie, jeszcze to. Built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration has just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more. Na telefonie będzie można było grać? A to chyba już w ramach chmury. We got to ask a little bit about. Jak inaczej. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us? Chociaż czekam na takie czasy, kiedy... Yeah, when we're seeing that from the community. Nie, w sumie jest. Mamy takie czasy dzięki Microsoftu. Jak sobie jak o tym myślę, że gry typu AAA możemy już odpalać normalnie na telefonach, nie? Tylko ja bardziej myślałem w kontekście takim, że moc będzie ich tak dobra, że będą mogły odpalać gry na najwyższych detalach tak samo jak komputery. Bez chmury. Tak to myślałem przed chwilą. A nie w kontekście tego chmury właśnie. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest. Ale może one day. Now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I love this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. No dobra. Skoro tak, to się przełączamy. A, to jest ta gierka. W ogóle, popatrzcie na to. To jest najbardziej ciekawy sposób pokazywania gameplaya, jaki widziałem w ogóle na konferencjach. Takie pokazanie, ale nie pokazywanie. Bo tak, o, tutaj na plecach, no i ile możemy zobaczyć tego gameplaya? I o ile to w ogóle jest faktycznie gameplay. No ale jeżeli jest, no to tak wygląda, że to jest, no ale faktycznie nie widać dużo z tego. A tutaj co, konsolka tego Microsoftu? W ogóle właśnie ta gierka to wróciła po ilu 30 latach? To też jest trochę niesamowite. Ale fajnie, że takie gry wracają. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Czekajcie. Jaka to jest gierka od polskiego studia? O nie, nic nie słyszałem. A, to jest ta, zaraz. To nie jest ta... Zaraz, jak to było? No, od tego gościa, co stworzył grę o zaginięciu Ethana Cartera. To on miał coś robić, ale to w sumie traciłem to totalnie z radaru. Ale ładnie wygląda. To tutaj już widać na trailerze, że to ładniej wygląda niż ten Call of Duty. Ale to takie właśnie... Kurde, jakie to są klimaty? W sensie...
Tu jest jakiś science fiction. Trochę magii jest. Trochę strzelania z pistoletu. Ciekawe. A, od astronautów to możliwe. To od tego gościa też. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Solace, everything okay in there? To nie jest ten niezwyciężony? Na podstawie tego wieści Stanisława Lema? Ale co, znów jakiś horror? And I need to find out what it is. Nie, to jest jeszcze coś innego. Fort Solis, okej? That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun, the fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover. Dobra, panowie będą rozmawiać. My character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a yeah. Oh, man. Się przełączmy. Show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. Powiem wam taką ciekawostkę o tym prowadzącym, czyli Jeffu Kelly. W międzyczasie While it's on their graveyard shift. przez niektóre kręgi jest on nazywany już księciem gamingu, bo dużo, ale już to dużo naprawdę pracy włożył w to, żeby tą konferencję Summer Game Fest wypromować na taki poziom, żeby właśnie się tam dużo światowych premier działo i żeby to przejąć z E3. Co się działo na E3, to żeby tutaj się działo z takich najważniejszych. Bo to od zawsze było, ta konferencja była ważna, ale jak było Microsoft, Sony, no to ono zbierało całą śmietankę. A to był jakiś taki, wiecie, dodatek, trochę jak PC Game Show i tak dalej. A teraz jest to główna impreza i to jest jego zasługa. Bo jeszcze takich pobocznych imprez to jest jeszcze trochę, a jednak na tę konferencję i na konferencję Microsoftu najwięcej osób czekało. We want this to feel it's a To jednak o czym świadczy. like Dead Space meets Duncan Jones' Moon, and I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything. Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. I get the privilege of getting to see this guy and watch him in action. I know I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't W wait. ogóle dużo horrorów nas czeka Yeah, I guess I've seen some of the behind w przyszłym roku. Nie wiem co to tak. Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely. O, na piątce będzie chodziło ta gra. Unreal 5. Nie wiem co to tak twórców wzięło akurat na przyszły rok na horrory tylko. Chociaż tyle już konferencji było, to i jeszcze chyba żadna nie powiedziała nic nowego o tym. O współpracy Blabber Team z Konami w ramach Residenta. Chyba raczej nikt nic nie powiedział, nic nie wyszło.
performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. Jedyne co wyszło że od Blabber Team, o czym wiem, to to, że będą nad kolejną częścią Layers of Fear pracować, tylko to już będzie Layers of Fear bez żadnej numerka. He walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I Może chcą tym chcieli przyciszyć te wszystkie plotki, które się działy. Żeby ludzie się teraz o tym mówili, a nie o tej współpracy, bo tam może nie jest jeszcze pewne, znaczy może. Jestem prawie że pewien, że tam nie jest nic jeszcze pewne i chcą, żeby ludzie zmienili temat. Ale na pewno jak będzie wszystko już dopięte, dogadane, to na pewno się dowiemy o tym, czy to faktycznie jest prawda, czy raczej tylko faktycznie plotki krążą. Yeah, I mean, we're excited big about it, stunts. Yeah, I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Zaraz, czyli co to będzie? A, chyba już wiem, co to będzie. No właśnie, to jest to, co wam mówiłem o horrorach. A to już było wcześniej zapowiedziane. I to widzę, i to właśnie... Konwencja tej gry bardziej mi przypomina Aliena. Ten horror. Poprzedni. O, bo też mieliśmy na przykład takie urządzonko, w ogóle... Co to jest? Pistolet? Ciekaw, co to będzie? Bo to już na poprzedniej konferencji był ten zwiastun pokazany, ale tak de facto tutaj nie za dużo można o tym powiedzieć. Poza tym, że to będzie horror. Ale piękny. Routine. Ale jestem ciekaw, bo ciekawy klimat ma ta gra. O. Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? A. What's up, Jeff? And what is up to the No to tego gościa się nie spodziewałem. live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys by a lot of nicknames. The Rock. Product placement. In Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive. Ale on się w ten... Always room for a cheesy joke. There's always Okej. On się w Arku też pojawi. Taką ciekawostkę wam powiem z poprzedniej konferencji. I teraz Black Adama będzie grał, no. Greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. O właśnie. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable, and for those who don't, I always like to... Tak. Ale w ogóle jaki sens? Ktoś powiedział o grach troszeczkę i
Teraz będzie promował Black Adama. W sensie, no, to jest konferencja o grach, nie o filmach. One of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. Super, też się cieszę, że będziesz grał Black Adama. Ale to jest konferencja o grach, nie o filmach. Koleś. To become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Black Adam. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. I was a slave until I died. No podobnież to będzie dobry film. I was reborn. Tylko właśnie w komiksach on jest raczej pokazywany jako ten zły, ten który ogólnie mówiąc sprawia krzywdę innym. A tu ten trailer będzie sugerował raczej odkupienie, w sensie byłem zły, ale chcę to odkupić swoje winy. Ale też jest taka jak to powiedzieć, w komiksach jest taka walka całej trójki, czyli Black Adam, Shazam i Supermana. Może to kiedyś zekranizują, bo w sumie po Black Adamie już wszystkich wprowadzą. Wszystkich będą mieli. Ona stadię. To jeszcze żyje? O! Nintendo Switch. To na Nintendo tym razem. No, to kolejny Monster Hunter. O, Cuphead, właśnie. Takich gier nie lubię, ale może gdzieś spróbuję na streamie kiedyś to pograć. A to co? O, Fallen Guys! Nie, w tej grze dla mnie jest straszne to, że są ludzie, którzy po prostu pierdziele muszą cheatować. Taka gierka dla dzieci. Ale no są tam ci, którzy i tak muszą oszukiwać i tak. To się, no to nie ma żadnej, nie wiadomo jakiej, wiecie, czy to nie jest gra podlegająca pod e-sport, nie? Że tam się ze sobą konkuruje, kto jest najlepszy i tak dalej. A czy się też dla jasności, to, że gra
podlega pod e-sport, to oczywiście nie pozwala dalej na oszukiwanie, ale mimo wszystko, no jak można w takiej gierce oszukiwać? Jejku. Ale jedno jest pewne, ci, którzy oszukują w takich grach, to nie po to, żeby wygrać, paradoksalnie, a po to, żeby po prostu, wiecie, mieć kontrolę nad innymi ludźmi. Oni tak naprawdę to chcą uzyskać, a nie wygrać. From a new team of legendary developers. Check this out. O, Legendary Developers, czyli kto? A, Frostjump, o. Chociaż pierwsze sekundy Frostpunk? Ale jednak nie. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Now we're talking. Command, I may be onto something. I have it, Command. Co to jest? Mission accomplished. No, chyba nie do końca. Jak widzę takie stwory, to od razu mam na myśli Diablo, ale to nie będzie Diablo. Hang tight, Doc. I've got this. O. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Stormgate. Ale tutaj klatkuje. There you have it. Tim, congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. A oni z Blizzarda są. Yeah. Yeah, we're unveiling our first two factions today, but there will be more. So the human resistance. No, to nie będzie dobre. Archaeologist from the human resistance in that intro cinematic. Nawet nie wiedziałem, że oni podlegają pod Blizzarda. These demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game?
Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS, where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that, just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to... Oj, tak, widzę, odważnie koleś zapowiada. Zero NFT, zero tych skrzynek. No, ważnie. I think we've got some first kind of work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love that. 2023 you said for the beta. Bardziej takie kreskówkowe. Ale właśnie, kurde, tutaj kolejna rzecz. Jak już chcą pokazać coś z gameplaya, to nie pokażą gameplay, a nie trzy obrazki, nie? Sorry, że tak, moi drodzy, narzekam, ale no trochę nieprofesjonalne. Keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. High Water. Zaraz. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. To może być fajna przygodówka, ale kurde, pokazałbym wam ją, ale lubię takie gierki, ale wiem, że to się nie będzie oglądać. Ale fajny styl graficzny sobie twórcy obrali. To jakiś wirus czy coś panuje? What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy. No bez przesady, breathtaking. Climate change. Now, speaking of the world... klimatu. O, fajny motyw. It's impacted the development of games, including replaced from Sad Cat Studios. No bo jakby nie było, trzeba o tym mówić. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all... O, jakieś studio ukraińskie nie zdążyło at a future show. Przedstawić coś tutaj, jak mieli. Ale dobra, to im można jak najbardziej wybaczyć, nie? Zrozumieć. W sumie bardziej zrozumieć, bo nie ma co wybaczać. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. W ogóle dużo tych też nowych marek się pojawia. To jest oczywiście dobrym zabiegiem. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. O, kolejna gierka indie z fajną oprawą graficzną. City is I tutaj fajnie, że twórcy indie idą w taką grafikę, bo ona się szybko nie zestarzeje. Jakby mieli zrobić hiperrealistyczną, to raz, dwa się starzeje, nie? Więc sobie dla nich takie style graficzne są jak najbardziej wskazane, może nawet i... To dzięki temu dłużej te gry mogą sobie pożyć. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Ale kolejna jakaś przygodówka. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor,
Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith. Ja czekam na tego, na X-Menów od tego studia, jak to było? Ach, zapomniałem. Teraz nazwy jego. Ale jest takie studio, które robi grę tylko o X-Menach. To już jakiś czas temu było zapowiedziane, ale chyba teraz na tych wszystkich konferencjach chyba też nic nie było powiedziane o jakichś kolejnych szczegółach. Gdzieś to się w moim game już się pojawiło, ale teraz już nie pamiętam. Jak się to studio nazywało? Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Ale fajny ma strój ten Spiderek. Właśnie, mam nadzieję, że w końcu gdzieś pojawi się jakiś film, w którym będzie Ghost Rider. No na niego też czekam, jeżeli chodzi o Marvela. O, Metallica, znaczy nie Metallica, ale Heavy Metal, o to mi chodziło. Uuu. O. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Ale ciekawy zwiastun. W sensie ciekawym miejscu się skończył. We're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks. O, i tu widzę, że w tym Cupheadzie będą wprowadzać tą babkę, która się pojawiła w tej animacji Netflixa. June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like No to jak mówię, może kiedyś wam pokażę, chociaż wiem, że tutaj naprawdę dużo trzeba zręczności mieć, żeby te poziomy przechodzić. One thing that we're proud of in this, because we really honed our craft, took everything to the next level, from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet, super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and Ale fajnie, że to idzie takie, że to się zazębia. Animacje Netflixowskie plus gry. Brand new gameplay footage of one of our new bosses. Bo to w sumie fajnie buduje potem markę. And features some of my personal favorite Ale co też pokazał właśnie Wiedźmin, nie? Mówię tutaj o serialu i o grach. Po premierze pierwszego sezonu Wiedźmina od Netflixa
to zaraz gwałtownie wzrosła sprzedaż wieśka, nie? Także to jedno idzie z drugim w parze. Pod warunkiem, że jest dobrze zrobione. Ale właśnie, zobaczcie, kiedyś taki styl graficzny animacji to był ok, nie? Ileś tam lat temu. Bo to jest styl graficzny, który w oryginale był. Stąd go zaczerpnęli. A dzisiaj jest to takie trochę lekko creepy. Taki cringe trochę. I patrzcie jak to się zmieniło. Trochę lat i coś całkowicie innego. I tak samo sytuacja jest podobna w jednej z moich ulubionych bajek, z takich starszych, czyli zaraz, Stalowy Gigant to jest po polsku. Tam też jest parę takich dziwnych scenek, które dzisiaj to raczej w horrorach, a nie w filmach. W sensie, a nie w bajkach. Sorry. O, to też będziemy oglądać. Spokojnie. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League, and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. No, my trochę w innej kolejności to oglądamy, ale... PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Zaczynamy segment japońsko-chińsko-koreański. Niestety. Nie wiem. A to jest chyba Persona tak w ogóle, nie? Sinners plucked from hell to do God's... Czy nie? But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Nie wiem, to w ogóle ten trailer mnie w ogóle nie przekonuje. Nawet jakby. Musiałbym się przemusić i zagrać chyba, żeby faktycznie się dowiedzieć, czy te gry są dla mnie, bo trailery te tutaj chińsko-japońsko-koreańskie mnie w ogóle nie... Nie wiem, oni mają taki styl, który mnie w ogóle tutaj nie jara. Wow, tak. Neon White to jeszcze coś innego niż Persona, no cóż. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought Midnight Fight, tak. fast-paced action game Midnight Fight Express to life. Let's take a look. No, to też będzie dobre. I to dopiero super wygląda. Przez jedną osobę robione. No to też jest trochę takie coś fenomenalnego, że mamy taką technologię, że jedna osoba jest w stanie zrobić pojedynkę taką grę i to też nie pracując nie wiadomo jak długo, nie? Że już jest dużo, tak to jest zautomatyzowane, że dużo rzeczy po prostu program pomaga robić, nie? Oczywiście nie mówię o asetach, bo to jest niedopuszczalne. Tym bardziej, jeżeli się bierze gotowy aset i bez żadnej przeróbki się go używa w grze. A, no, walą teraz coraz lepiej, zobaczymy. Happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest
next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home. O właśnie, jeszcze Steam, tak, zapomniałem, że oni mają też, mieli swoją konferencję. Ale tam raczej z tego co wiem, to się nie pokazało nie wiadomo ile. Warframe tymczasem. Okay. We do well. Dobra. Trochę będziecie mieli przeskakiwania. Twitch for more than 30 minutes. This show is going to get a special Twitch drop, right? Ale no, o. Getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Deviri Paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years. But Deviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. For now, dream of who we were and of who we have become. A skórkami będą zachęcać. No cóż. Next, it's time for a new Star Rail, an upcoming open world space RPG. Właśnie, te gry, jak już powiedziałem, japońsko-chińsko-koreańskie też naprawdę bardzo, i to jeszcze o wiele bardziej niż amerykańskie, wysycają kasę od graczy. Bo była ta poprzednia gierka, jak ona się nazywała? Też taki hit znikąd. Zapomniałem też, kurde. Ale tam można było bardzo łatwo kasę. O, Genshin Impact. O. Tam można było bardzo łatwo kasy dużo stracić. Bo tak dobrze to było tam zrobione. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. No i też co jest takie charakterystyczne dla ich trailerów, jest to, że dużo rzeczy błyska, migocze, mało co widać. O, teraz jest chyba segment. Welcome aboard
azjatycki. And that's No, a jakże. Today I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Ale nie no, ładnie wygląda, nie? Gierka. Chociaż coś może, jakąś gierkę kiedyś bym od nich zobaczył o Power Rangersach. Taką wiecie, pełnobudżetową. Chociaż gdzieś coś było o żółwiach ninja, że też wracają. O, nie, dobra, już mi się wydawało. O właśnie, o tym mówiłem. Last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Nie, Pixel. Tak to ładnie wyglądało na tej grafice. O. Chociaż też brakuje mi jakiegoś takiego serialu, może dobrego o nich, bym sobie oglądał. No bo ja to też było coś, co jakby mały to oglądałem. Ale w takiej konwencji jak ten, ta grafika. O. Zaraz, a to co? Jakiś kolejny Battle Royale? To jest to, aha, to jest ta gra podobna do PUBG.
O! Zaraz, to jest One Word, nie? Had to wait. O. Really? How far will you push humankind? No to musi być dobre. Zobaczę. Może spróbujemy gdzieś. Kiedyś. A nie wiem czemu mi się Humankind pomylił ze studiem jakimś. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. Nie wiem, tutaj jeżeli chodzi o te gry tego typu, to też trochę mnie zrzuca to, że kształty kobiet są tak bardzo uwydatniane, o. Ale na przykład ta laska, nie? To nie może być mniejszych, bo trzeba walnąć nie wiadomo jakie duże. Nie wiem co oni mają w ogóle w swojej kulturze a propos tego. Filled with new encounters and hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits in an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. ここはあなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Co? Będzie angielski do tego? O. Ringo. Take my hand. We get one more chance to make things right.
With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC. Ach, sekcja reklam. 25% off eligible products. To ja wam to może zmniejszę. Without the free games vault featuring Maneater. Be sure to claim your copy. Chociaż ciekawa jest ta polityka Epika. Tune into the Epic Games Store. Polityka Epika. Summer Showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. No ale się sprawdza, więc się sprawdza, więc no... Czemu od tego odchodzi z drugiej strony, nie? Aha, tak. Było o tym już kiedyś mowa. Że Samsung właśnie chciał wypuścić telewizor z takim hubem. Bo tyle jest tych sklepów, że trzeba hub zrobić. A kiedyś to się po prostu wrzucało płytkę i się grało. Nie trzeba było myśleć, że o kurde, w którym sklepie ja mam tę grę. No, no Dowlands, ale trzeba mieć super internet. Żeby to w miarę płynnie chodziło. A co od Capcomu? A, no coś ala emulator, dobra, będzie. Tych starych gierek, fajnie. No tak, jak Capcom, to nie można zapomnieć o drugiej firmie. Co? Mario już jeździ w samochodach wyścigowych i już w piłka nożna. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Hi, my name is Carl and I'm a developer of Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like... Właśnie, to też jest w ogóle ciekawy pomysł na gry, nie? Że do muzyki ubija się jakieś potwory. On Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Czyli coś a la Doom, ale tylko, że do muzyki, innymi słowy. Nie wiem, heavy metal to w ogóle nie moje klimaty. Muzyczne w sensie. Bo w Doom w sumie bym pograł, nie? Ale z heavy metalem w tle raczej nie za bardzo. To nie zmienia tego, że jest to fajny pomysł na grę. Ale już gdzieś kiedyś takie gry były, tylko no już dawno taka nie wychodziła. Chociaż trudno mi tutaj załapać jakiś rytm w tym, jak on strzela. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up,
A new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. O właśnie. No do tego też się przymierzam. All-star cast, it's getting great reviews, and this is one of Bo those to jest od twórców Until Dawn na przykład. where your every choice shapes your Jest na story, PC. who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Czyli coś, ale właśnie moje klimaty, nie? Bo takie gry jak ten Dark Pictures na przykład, który jest seria na YouTubie moim, to właśnie lubię i takie gry. To jest jedna z tych też, których też mnie interesuje. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. A to bardziej jest takim tym, chyba jest z poczuciem humoru, mi się wydaje. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story, it's a... No, to jest dobre. This is gonna get a little messy. Them's the rules, you noob. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper... A, to jest ta gierka, co jest ta? Będzie Maria Skłodowska-Curie w niej? Chyba tak, kiedyś gdzieś jakiś taki news wrzucałem na fanpage'a mojego. Chyba tak, chyba to jest to. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. No, to jest to. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. O, ciekawy system aktywowania kart, tych portali. Waiting to get in. On ma klatkę na głowie? Be ready with your axe pick. Czyli pewnie się skończy na tym, że będziemy zbierać karty w jednym świecie, potem je aktywować, przechodzić do innego świata i tam zabijać inne potwory. I tam może zbierać kolejne karty. No, ale widzę, że potwory nie są podobne do siebie, więc może będzie fajnie. Zaraz zobaczymy, ile tych kart będzie do zebrania. Jak gierka się pojawi, to może też się u mnie pojawi. Jakiś system budowania osady i tak dalej. Fajnie. Think but this, and all is mended. The Saints are marching in. Saints Row, no jeszcze. Last year at Gamescom, and today we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot. Czyli innymi słowy, wrzuciliśmy grę, która jest tylko i wyłącznie można tylko postać swoją zrobić, żeby jak zrobiliście postać, mieć większą szansę, że kupicie potem główną grę. To jest ciekawym zabiegiem.
jeżeli chodzi o, wiecie, przyciągnięcie graczy. Ale Saints Row, no, może też się u mnie pojawi. Zobaczymy. Ale fajnie, chciałbym w sumie z siebie tak zrobić 1:1 do gry przenieść. Tylko właśnie pytanie, czy już mamy na tyle rozbudowane kreatory postaci, że jestem w stanie faktycznie siebie przenieść 1:1 tam. O właśnie. Ale są badania też prowadzone, taką ciekawostkę wam powiem, że jeżeli ktoś zrobi w kreatorze postaci w grze siebie, to znaczy, że jest, jak to było, bardziej pewniejszy siebie, a jeżeli tworzy całkowicie inną postać, to analogicznie ma mniej pewności siebie, jest bardziej schowany w sobie i tak dalej. Także to na podstawie tego można już parę wniosków wysnuć. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Manufacturer HL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! O, trochę gameplaya. Chociaż bez interfejsu, także... Ale mimo wszystko, o kurde. Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed. That's the first part done. Get to the base of the Matrix bar and put those cryonic rods to work. What are you waiting for? Get it in place. No, fajna może być to gierka do pogrania ze znajomymi. On mówił, że do ilu? Do 4 graczy? Bloober Team is known. O, właśnie. To jest to też, o czym wam mówiłem. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Ale jedno tej ekipie trzeba oddać. Że nie boi się eksperymentować.
To tak eksperymentować, że faktycznie to wychodzi, nie? Jestem ciekaw, czemu ta część nie ma żadnego numerka. W sensie właśnie, że to będzie w ogóle całkowicie coś nowego, czy kontynuacja? This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness, and it is mine to tell. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. No to chyba jest jednak nowa gra. Całkowicie. No, tutaj też, kurde, trochę się wylewa klimat też Silent Hilla, nie? No, mam nadzieję, że pozwolą im tego Silent Hilla zrobić. Żeby, ja wcześniej powiedziałem Rezydenta, nie? Chodziło mi o Silent Hilla. Oczywiście. O Gotham Knights. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. Dobra, będą gadać, to wam się zmniejszę. To się zwiększę, o. Today we are thrilled to share. No zobaczymy też, jak to będzie wyglądać, chociaż już te pierwsze te gameplaye pokazują, że graficznie to nie będzie zaskakiwać jakkolwiek. To może być trochę przestarzała graficznie gra. Zobaczymy, jak będzie się grało, nie? Ale kurde, zamiast takiej gry ja bym z chęcią zobaczył jakąś grę z Batmanem w roli głównej. And then this city became my home. Its people became my family. Bo brakuje, naprawdę brakuje. A Gotham Knights, no też fajny pomysł, ale no jednak Batmankiem bym sobie pograł w jakiejś grze znów. Chyba że to jest wstęp do jakiejś większej historii. Nie wiem, poczekamy, zobaczymy. Ale i tak najlepsza część z Batmankiem to był Arkham Asylum. No jak się wtedy fajni twórcy bawili tym przebijaniem czwartej ściany. Ta gra, że mi się będzie przede wszystkim z tym kojarzyć. Ale ta gra też jest chyba odpowiedzią ze strony DC na tą wcześniejszą zapowiedź Marvela, jeżeli chodzi o gry, czyli no to co wcześniej pokazywali. Ach, tytuł mi wypadł z głowy. That was Gotham Knights, and now we welcome. Oh, look who it is! Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president właśnie. of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the. No, kolejne kontrowersje, jeśli chodzi o The Last of Us, wychodzą. No, teraz wpadł news, gdzie zmieni całkowicie wygląd jednej z postaci i jest drama. Czyli innymi słowy, nic nowego, ale jest drama. W ogóle The Last of Us ma teraz ciężko. Jedna drama za drugą. Najpierw chcą gracze zmienić na siłę fabułę i próbują. Na szczęście się tak pozabezpieczali, że się nie da. A teraz tutaj kontrowersja, no nie wiem, zobaczymy. No to wyjdzie na PC, więc się przekonamy. Na pewno na 100% u mnie na streamie. Nie ma bata. To tak samo jak i druga produkcja The Last of Us, czyli
Uncharted The Legacy Collection ma wyjść, to też się u mnie pojawi. To nie ma bata. Te dwie, znaczy jedna kolekcja, czyli 3 gry, a druga z The Last of Us, czyli 2 gry, to się na pewno u mnie pojawią. Bo niestety nie miałem konsoli, nie miałem jak to obgrać, a teraz fajnie, że to też wychodzi na PC, także będzie w co grać. And we felt the way to do it justice is to make it a standard. To już się powoli kończy. They've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. A tak, bo oni jeszcze pracują nad multiplayerem. Whoa! Is that this game is big. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year. So I wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved. And I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day, it feels like. Up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, you know, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming. No jestem ciekaw też, jak to będzie The Last of Us będzie w wersji serialowej. Because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. Ale to musi im wyjść dobrze, bo nad produkcją serialu czuwa producent tych 2 części gier The Last of Us, także musi im to wyjść. Wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those 2 actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Good to see you. Good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said, Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and the helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But
But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys. A się na koniec rozgadali, nie? So good. On the internet, there's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had Except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set. To be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, I the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of it. Dobra, już bez przesady wylewacie swoje zachwycenie, jakby nie wiem, co to było. Pokażcie jakiś może trailer, nie wiem, cokolwiek. New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. Dobre pytanie. People, the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology, wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at The Last of Us Part 1. No tak, teraz, bo to się ma chyba nazywać jako Part 1. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. Ale tak PC wyjdzie jako remake. Nazwą remake, ale będzie miało te dwie części w sobie. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? If I get into trouble down there, you make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, Ale w ogóle zauważcie, ile czasu poświęcają na The Last of Us, nie? To właśnie teraz pytanie, z racji, że to jest pod koniec, to czy to oni po prostu chcą wydłużyć, czy... Went back and We're seeing studied. side by sides here, just how much it has changed. That you went and you Whoa. the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. No to może być gruntowny remaster. We could talk about like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show,
because they're all new players for PS5 and PC. Yeah. We wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to. Czyli to będzie definitywna wersja definitywnej edycji. I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back, because it was you guys did such an amazing job on that original game, and it's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this, again, to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Skye. Okay. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Now, Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project? Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with IMA. No, dobra. To jest na tyle. Dobra, moi drodzy, to wam dziękuję na YouTubie, ale na YouTubie tylko wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się i co? I widzimy się na kolejnych konferencjach, bo przed nami na streamie jeszcze dzisiaj lecimy z drugą konferencją Xbox Showcase Extended, jakoś tak się konferencja nazywa, także widzimy się za chwilkę, a na YouTubie trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.